Siema, witajcie na następnej wyprawie. Dzisiaj odwiedzimy willę milionera, albo nawet chyba miliardera. I właściwie to nie willę, a pałac. Teren jest przeogromny, ktoś tu naprawdę miał mnóstwo pieniędzy i bardzo mnie ciekawi, czemu to miejsce zostało opuszczone. Zapraszamy was na wyprawę, ponieważ jest tu naprawdę wiele rzeczy, które was zachwycą. Chodźmy do środka. Pałac jest ogromny, to ja pójdę już latać na tym. Nie bardzo ciekawi ta wieża na samej górze i chciałbym się dostać do niej. No to rozdzielamy się i chyba tam się spotkamy, nie? Dobra, a ty co wyhaczyłeś? Ktoś najprawdopodobniej utopił jakieś zwierzaki. Nie wiem, czy to są psy, czy to są koty. Ale w tej fontannie tutaj leżą, straszna rzecz. Ach, szkoda gadać, i śmierdzi tutaj, idę stąd. To chodź do środka. Powiem wam, czuję się, jakbym wchodził do domu jakiegoś producenta filmowego, szczególnie, że niedaleko jest Cannes, które słynie właśnie z filmów. Takiej willi jeszcze nie widzieliśmy w takim stanie. Przecież to jest... To można kupić za miliony i można tutaj się wprowadzić i mieszkać, ty. Właśnie to najbardziej mnie ciekawi, czemu to jest opuszczone. A w ogóle nie wygląda, jakby było, co? Tak, to wiesz, te relacje zostały podniesione całkiem niedawno, ale wiesz, kamień, cegła i tak dalej, to wygląda, jakby to było czynne, nawet kwiaty tu rosną. Pałac. Dobra, rozdzielmy się. To ja sobie w to okno wbiję. No to ja sobie pójdę. Zobaczcie, tutaj najprawdopodobniej płynęła sobie woda. A tutaj zostawiłem lampę, której szukałem i się przestraszyłem, że jej nie odzyskam. A właśnie w tym miejscu zaczynaliśmy odcinek. Ja mądrze ją tutaj sobie zostawiłem. Chodźcie do środka. Tu śmierdzi strasznie. To co wcześniej mówiłem, padliną, ponieważ w jednym miejscu najprawdopodobniej potopiono te pieski albo kotki, bo no na pewno nie wpadły tam same. To jest w ogóle jakby było nowe. A widzicie, to też wiele wyjaśnia. Albo to ta willa, pałac była remontowana, albo ktoś dopiero to budował i nie wykończył tego. Zobaczcie, tutaj wykończenia są zrobione, ale tutaj są gołe ściany. No chyba, że ktoś to wszystko zrywał, ale zobaczcie, połączona elektryka. Od razu weszliśmy do łazienki. W ogóle ciekawostka, bo zobaczcie, te łazienki tutaj we Francji, w okolicach Nicei, w sensie wanny są bardzo niskie. Jestem przyzwyczajony do tych polskich, że one są bardziej takie szersze, jak ja. Ale tak, rzeczywiście są bardzo wąziutkie, bardzo małe te wanny. Spójrzcie, od razu idę do pierwszej toalety. Marmury. Łazienka. Łukasz obok i kolejne ogromne lustro. Przy samym wejściu do łazienki. A tam jest druga. Od razu do łazienki. Nie wiem, chyba we Francji jest popularne. Czym więcej łazienek masz, tym twój status jest większy po prostu. Tylko my we Francji zwiedzamy same opuszczone wille, więc nic dziwnego, że mają 80 łazienek. No to jest willa miliardera. Jak nic. I właśnie mnie ciekawi, czy zobacz, to są jakieś materiały budowlane. Może ktoś sobie budował to i po prostu nie dokończył, bo... Kończył? Co nagle splajtował, umarł? Co się mogło stać? Pandemia? Właśnie może pandemia i sobie zbankrutował i nie dokończył. Możesz mieć rację. Albo mu się zmarł. Jakby ludzie wiedzieli, to niech nam piszą, albo mieli jakieś przypuszczenia. Chętnie posłuchamy. Ogromna willa pod Niceą. Jakby ktoś wiedział. Proszę nie dotykać, nie usuwaj, proszę. Porady rzeczoznawca, czyli moim zdaniem ktoś nie dokończył budowli tego i później rzeczoznawca przyjechał sprawdzić, ile rzeczywiście ta ziemia jest warta, czyli prawdopodobnie to jest na sprzedaż, albo komuś się nie udało tego sprzedać później, bo zobaczcie, te naklejki od rzeczoznawcy są praktycznie wszędzie. A co my tu mamy? Zobaczcie, tutaj jest jakby część instalacji, bardzo niska. Może tutaj było jakieś ogrzewanie podłogowe, chociaż nic ja nie wiem, jaki to by miało sens w ogóle. Zobaczcie tutaj. 1,75 m wzrostu. A od głównego pomieszczenia właśnie... Tam były tarasy i te łazienki, o których mówiliśmy. Tu jest bardzo niskie pomieszczenie. I tak jakby to było pomieszczenie techniczne jakieś. O! To jest to wejście do tych pomieszczeń, które pokazywałem wam przed chwilą. Tylko niestety zamknięte. I drugie pomieszczenie również zamknięte. Powiem wam szczerze,
że to, co tam zobaczycie, to dopiero jest coś. Zaraz tam wejdziemy, pokażemy wam, bo na tą chwilę widzicie to z zewnątrz, to już robi ogromne wrażenie, a ten środek wykładany marmurami, no jest po prostu przepiękny. Tutaj można by się od razu wprowadzić, powiedzmy sobie szczerze. Naprawdę nie trzeba by było wiele pieniędzy wydać, żeby można było tu zamieszkać. Bardziej po prostu na wykończeniówkę. A ja bym z chęcią mógł to wykończyć. I spójrzcie. Przeogromny kominek po środku. To zapewne był jakiś główny salon. Tutaj drabinka na strych. Ja nie wiem, czy ktoś teraz tego nie odnawia. Do not remove, please. Ciekawe, co to jest. Tam jest 50. Tam jest to samo kartka, tylko że 22. Powiem wam szczerze, że nie wiem, czy przypadkiem to nie jest odnawiane teraz jakoś. Może komuś nie starczyło funduszy na wszystko, ale widzę tutaj pewne ruchy. Spójrzcie, kontenery. Tam są. Jakby ludzie, ktoś tutaj przyszedł i zaczął to odnawiać. No ja bym się nie zdziwił, że tak jest, ponieważ to miejsce jest przeogromne. Takie prowizoryczne schody, więc ta teoria z niedokończoną budową w stanie surowym jakby się zazębiała. Zobaczmy, gdzie wejdziemy na taras. W ogóle też mnie ciekawią te psy, które wcześniej pokazywał Konrad, bo to wygląda tak, jakby ktoś się ewidentnie utopił. Tak ciężko mi uwierzyć, że dwa zwierzaki wpadły do jednego pomieszczenia. Ale dobra, wróćmy do takich willowych tematów. Zobaczcie, jaka podsufitka. Kolejne znaki rzeczoznawcy. Marmur na podłodze. I nie wiem, czy to słyszycie. Nie wiem, czy to słyszycie, ale to jest bardzo wygłuszone. Echo! Echo! Teren jest bardzo wygłuszony. Prawdopodobnie po to, żeby sypialnia tego bogatego człowieka, gdybym zamknął sobie okno, nie słyszał nic, co jest na zewnątrz. Ale jeżeli kogoś stać, to może sobie robić takie rzeczy. Tu chyba było podłączenie do kolejnej łazienki. Sądząc po rurach i kafelkach. Tak, tutaj był prysznic. Tutaj prawdopodobnie kolejny sedes. Instalacja. Ale ciężkie drzwi. Wow. O! I tutaj pewnie było główne wejście do budynku. Tak. Ciekawe, czy otwarte, zamknięte. Spróbuję wam to pokazać przez szybę. Rok lub dwa i to miejsce już będzie kolejny milioner albo i miliarder będzie tu mieszkał. Ja do końca nawet nie wiem, gdzie jest. Dziwne przejście, wejście po schodach do takiej małej klitki, jakby to było pomieszczenie gospodarcze lub służby. I mogłoby tak być rzeczywiście. Zamknięte. I mogłoby tak być rzeczywiście, że takie pomieszczenie jest oddzielone. A, to jest wyjście normalnie tutaj, widzicie? Aż sobie pozwolę wyjść przez to okno. Ogromne okna, tutaj chyba jakiś basen był. I zobaczcie, jak to pięknie wygląda wszystko. Tak trochę w stylu takim sycylijskim. Nawet tutaj kawałek lasu i przepiękny widok tutaj na lasy i tam Riviera w tle. Boże, sobie nie wyobrażam, ile trzeba mieć pieniędzy, żeby coś takiego wybudować. I zobaczcie, jakie to są... Człowiek marzy o własnym mieszkaniu, a w międzyczasie kilka tysięcy kilometrów dalej ludzie mają własne pałace, ale no cóż, takie jest życie, no. Zobaczcie. A, tu wata szklana. To mnie bardzo ciekawi, bo to wygląda, jakby to miało wyglądać na taką antyczną część, bo to w takim stylu jest zrobiony ten kominek. Dookoła takie drewno. Oczywiście to jest imitacja, ale na pewno miało wyglądać, jakby to była jakaś antyczna część, więc pewnie ktoś, właściciel tego terenu, chciał się pochwalić, żeby było go stać na antyczne rzeczy. Takie jak to? Takie jak to. W ogóle wiesz, co mi się wydaje? Że to zaczęło być odnawiane. Spójrz na ten dach. Możecie sobie zobaczyć. A wiesz, czemu twoja teoria ma sens, bo też to rozkminiałem?
przetłumaczyłem tutaj Googlem, Jest do not removed. a niżej jest rzeczoznawca jakiś tam. Czyli ktoś przyszedł po niedokończonym budynku, ocenił wartość tego i pewnie chcieli to remontować dalej i sprzedać z zyskiem. Masz rację. Chodźmy dalej, gdzieś, gdzie można jeszcze wejść wyżej. Tam byłem. po drabinie wyjść. No to wiem. Tutaj jest główne wejście. Tu są małe schody na wieżyczkę. A byłeś tam? Nie, właśnie chciałem sobie za chwilę wejść. Bo zobacz, tu główne wejście, ale to sam mówiłeś. No. Ale w ogóle zobacz, jakie wąskie są te schodki. Ale w pewnym momencie takiego zabrakło budżetu i to dalej było opuszczone. Aha. Teraz węższe to przejście. A to jeszcze wyżej idzie? Tak. I to jest ta wieżyczka. No po prostu... Ktoś sobie stwierdził, że będzie miał wieżę swojej ogromnej posiadłości. Jest to chyba... Ta wieżyczka jest robiona tylko po to, że ładnie wyglądała z zewnątrz. Nie ma żadnego sensu ona. Nie, też się z tym zgodzę. Ale bardzo ładnie wygląda. W ogóle powiem ci, że ten domek nie jest taki duży. Właśnie od zewnątrz on wygląda jakby był ogromny, taki majestatyczny. A my w sumie w parę minut obeszliśmy cały. Jest to ogromny teren. Tam za plecami Łukasza pokażę wam. Tam to właśnie jest to niby pomieszczenie socjalne, w którym byłem. Tutaj jest przejście. Ty, tu światło jeszcze było. Główny jakiś salon. Kontakt, światło. Aha. Może tak pseudo-ochrona tu miała być. Może taki duży teren, to może to chronili wszystko. W sumie tam wszystko widać. Dobra, no trzeba zobaczyć. Trzeba fortepian znaleźć, jeżeli dalej jest, to będzie kozak. Wydaje mi się, że już go nie ma, Łukasz. Fajnie było, jakby było. Znak, że niedawno to eksplorował. 27 marca 22 i 420. Wiesz co to znaczy? Tak, to jest ten artykuł za marihuanę, tak? To jest... Wygooglujcie sobie to, bo w sumie nie chcemy żółtego dolara na... A, to na tak, to YouTube. jest ten artykuł za zioło? Mogę tak powiedzieć? Czy to też jest bardzo niepoprawne YouTube'owo? Nie mam pojęcia. To jest artykuł za herbatę? Tak, wygooglujcie sobie to. Ale ostatnio było święto z tym związane. Ale powiem ci, wracając do tego wszystkiego, że wchodząc tutaj, ja myślałem, że my się pogubimy, zaraz wiesz, to pałace i tak dalej. A to jest takie ogromne wrażenie na zewnątrz. Wchodzimy do środka, cyk, 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 cyk i większość pomieszczeń mamy obadane. No bo to nie jest duże tak naprawdę, tak jak właśnie mówisz. Też mi się tak na początku wydawało, a w rzeczywistości to same te schody są trochę takie wąskie. Chociaż te schody mają większe pomieszczenie niż moje mieszkanie, co wynajmuję. Tam jest piwnica. O! W piwnicy może coś się dziać. Może jakieś sauny? O, obtarłem sobie łeb. To jest zamknięte. Tak? Jest. Kto to projektował? Aj. Jeszcze mi plecy strzeliły. 30 idzie. A na tym tarasie byłeś na dole? No to jest coś na zasadzie basenu, tam zobacz, że jest coś na zasadzie baru. Tam w ogóle jest jakaś stajnia czy garaże. Takie pomieszczenie socjalne. A tak, tutaj mieli sobie bar, pewnie obsługa się zajmowała, tu chillowali w basenie sobie. No dobra, chodźmy to. No zobaczmy co tam jest. No, a tam jest kort tenisowy, czyli zobacz, wychodzili sobie z willi, szli sobie tutaj na basen. To naprawdę stary, zobacz. Bo tak nie wiem, co jest na górze. Na górze była zbiornik wody, który puszczał im taką fontannę. Cyk, cyk, tu cały czas była woda, leciała. I tutaj mogli sobie odpoczywać w basenie. To naprawdę ktoś bardzo bogaty był właścicielem Że tego ktoś terenu. się bardziej chyba skupił nie na samym domu, a na całym obiekcie. Tak, szczególnie, że to jest posiadłość, no widzieliście to z drona, to jest ogromny teren. A tutaj barek. Jak O, już to ja sobie poproszę 2 imprezowali. drineczki, bardzo poproszę. No już, tylko naleję z niczego i Do milion niczego. złotych się należy. Dobra. No, a to też tak myślałem, że kibelki tutaj był męski, damski. A ktoś tu z boczuszek był mały. No co? Co tu takim... Ty masz ciągle jakieś dziwne Dobra, co skojarzenia. ty tu widzisz? Ja tu widzę falę, albo węże na górze. To jest głowa, biust, nogi. Niemożliwe, to są węże, fale i góry. Głowa, dłonie, biust i nogi.
Zboczeniec. Nie zboczeniec. Dobra, jeszcze raz, co ty tu widzisz? Powiedz Fale mi, gdzie i są góry. fale? Gdzie są fale? Po bokach i węże. To są fale? Tam jest jeden wąż, 2 fale, góry i fala. Ewentualnie to A to? jest ośmiornica. Niech ludzie powiedzą, co widzą. Tak, dokładnie. Tylko przy... O, teraz widać. To co, jakiś mecz? Chyba trzeba diabnąć coś. Latarkami zagramy. Jak Iga Świątek. Z Radwańską. Jak Iga Świątek z Radwańską. Radwańska już nie gra, a Iga Świątek jest number 1 on the all world. A wiesz, że ja totalnie nie znam się na tenisie? A wiesz, że ja się też na tym nie znam, a mimo to, że wiem, że Iga Świątek jest najlepszą tenisistką na świecie? Nie no, o tym to wiem. Chodzi mi, że na samym sporcie. Wiem, że jest Federer, 10 Nadal. 000 kroków. Poka. O, to ja ci pokażę, ile ja mam. Czekaj. 100. Potem, 107. No ty małe kroczki robisz. no. Ale suma jest suma. I tutaj kończy się nasza wyprawa po opuszczonej willi milionera. Teren przeogromny, naprawdę zrobił na nas wspaniałe wrażenie, a jeżeli wy doceniacie naszą pracę, to zasubskrybujcie, wbijajcie naszego Instagrama, ewentualnie na naszego Patronite'a, bo ponieważ właśnie tutaj dziękujemy naszym patronom. No i co? Do zobaczenia na następnej wyprawie! Dawaj, gramy! Nie wiem, z kim gram i chyba nie w tą stronę. W tą stronę.